Piękna wiosenna pogoda, święta wielkanocne tuż, zanim się rozpocznie film o tematyce może niekoniecznie wielkanocnej, ale smacznej, to chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Niech Wam się szczęści, niech Wam się wiedzie, niech Wasze stoły będą zawsze cudo zastawione wyrobami domowymi. Wszystkiego najlepszego i zapraszam na film. Witajcie w mojej kuchni. Późne popołudnie, już ciemno, ale do nocy jeszcze daleko. Bardzo szybki temat, bardzo smaczny temat. Jeszcze dzisiaj, najprawdopodobniej późnym wieczorem, może będę to parzył. Jak nie, to jutro rano nic się nie stanie. Parzył, bo to będzie wędlina wykonana w szynkowarze. Mielonka w stylu włoskim. Można byłoby zaszaleć i powiedzieć, że taka pizza bez ciasta? Przesada, zdecydowana. W każdym bądź razie klimaty włoskie po całości. No może mięso schab nie pasuje do klimatów, kto to wie. Mogło być lepsze do mielonki niż schab, ale schab mi został, a odpady trzeba wykorzystywać. No ale ten odpad nie jest taki zły. 1,1 kg i w całości go zmielę na najdrobniejszym oczku. Co ja tutaj jeszcze mam? Żeby ten charakter był taki właściwy, to ja do tej mielonki dodam oprócz soli zwykłej i soli peklującej pół na pół, żeby ograniczać ilości azotynów, to jest łyżeczka pieprzu, łyżeczka oregano i pół łyżeczki czosnku. Do tego mam 4 oliwki, które brutalnie i bez żadnych zahamowań przepuszczę też na maszynce, żeby się drobno zmieliły. Tutaj mam, nie ważyłem tego, no, 1 góra 2 łyżki stołowe zmielonego Gran Padano. Po to, żeby dodać go do środka, zmieszać i żeby też był charakterystyczny smak i aromat tego sera. Oliwki to jest kolejny właśnie ten składnik, przed chwilą o nich mówiłem. I na koniec to będzie osłonka tkaninowa z mnóstwem przypraw właśnie w stylu włoskim. Cały wykaz tych przypraw w opisie pod filmem będzie link do bloga i tam wylistuję, co na tej osłonce jest. Jest to taka tkanina, na której przyklejone są te osłony. Ja już wykorzystywałem ostrą na pewno, włoskie chyba jeszcze nie. Taką osłonkę, jak wymieszam wszystko, uformuję walec z mięsa, zawinę w tą osłonkę i wrzucę to do szynkowara. Oczywiście jak będę zawijał, to przyprawy do środka osłonki po to, żeby one się przykleiły do mięsa i stanowiły taką fajną otoczkę na zewnątrz. Temat bardzo szybki. Zmielić, wymieszać z przyprawami, utworzyć walec, zawinąć, zapakować do szynkowara, zostawić na kilka godzin, niech to przeżre się ze sobą, niech to się wymiesza, połączy i za kilka godzin można parzyć, ale jakby się parzyło jutro, nie stanowi to żadnego problemu. I jakby trzeba było parzyć za 2 dni, też to nie stanowi żadnego problemu, tylko należy to trzymać w lodówce. Biorę się za robotę, bo to nie ma o czym gadać. Kroję mięso na kawałki, które wejdą do maszynki i mielę je drobno. Oliwki dorzucam pomiędzy kawałki mięsa. Dodaję ser i przyprawy. Kurde, to już teraz tak pachnie, że na surowo bym to wcinał.
Z mięsa formuję walec dopasowany do wysokości i średnicy szynkowara. Zawijam go w osłonkę z przyprawami, a następnie umieszczam w szynkowarze. Lekko ubijam i zamykam szynkowar. Po paru godzinach następuje obróbka termiczna. Używam szynkowara z płaszczem wodnym. Mam w komplecie 2 termometry, jeden do wody, drugi do mięsa. Jak woda przekroczy 50 stopni Celsjusza, można wkładać szynkowar i zamontować w nim termometr drugi. Temperaturę wody należy utrzymać w czerwonym polu 75-85 stopni, a oczekiwana temperatura mięsa w szynkowarze to 70 stopni. Zajmie to około 2 godziny. Koniec obróbki termicznej. Wyjmuję szynkowar, odlewam skropliny zgromadzone pod pokrywą i studzą przez 30 minut w zimnej wodzie, a potem 8 godzin w lodówce. Po tych czynnościach wędlina jest już gotowa. Bardzo pięknie to pachnie. Oregano oczywiście wyczuwalne. Smakowite, petarda. Ale już to jest dobre. Ta osłonka smakuje wyśmienicie na zewnątrz. Do środka też fajne akcenty dane. Jest pazurek od pieprzu, jest troszeczkę aromatu od czosnku. Jest ogólnie fajnie. No i myślę, że oliwek można byłoby dać nawet troszeczkę więcej. To jest taka nutka tutaj. Jakby jeszcze ze 2, 3 może, to byłoby bardzo fajnie. Można byłoby to się dać w kawałkach, a nie tak zmielić jak ja, to wtedy poprzez to, żeby się trafiały w takim punkciku, to byłoby to bardziej wyczuwalne. Ale w postaci zmielonej to można spokojnie jeszcze dodać. Być może pokrojone w drobną kosteczkę wystarczyłyby tyle, ile dałem. Jest smacznie, jest fajnie. Bardzo fajny pomysł. Teraz można sobie wziąć czy bułeczkę, czy można sobie wziąć ciasto na pizzę, zrobić taką maluteńkie, położyć na to plasterek, posypać jeszcze serem, zapiec i mamy takie kanapeczki a la mini pizzę. No przesadzam może, ale styl, klimat, wszystko byłoby utrzymane. No spróbujcie sami. Bardzo smaczna rzecz. Zaskakująco dobra. Powstała z potrzeby wykorzystania mięsa, które mi zostało. No. W ten sposób powstają nowe, bardzo fajne pomysły na wędlinkę. Szynkowar. Jak zwykle, tylko wyobraźnia nas ogranicza. I jeszcze jeden przykład. Bardzo smacznie, bardzo fajnie. Zapraszam na kolejne odcinki. No szkoda, że nie mam żadnego ciasta na pizzę. Bym sobie taką zapiekankę zrobił właśnie w tej postaci, żeby jeszcze troszeczkę serka na wierzch
stopić i tak to zjeść. Myślę, że to smakowity pomysł. Co Ty myślicie? Na razie, hej! Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.